Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z HouseSmart. Za moimi plecami dom Family Smart o powierzchni zabudowy 50 m2, co daje wewnątrz po podłogach w tym budynku aż 75 m2. Znajdziemy w nim łazienkę na dole, wiatrołap, sypialnię, salon z aneksem kuchennym, a na górze 2 sypialnie i jeszcze dodatkowo łazienka. Słuchajcie, ten dom pomimo swoich kompaktowych rozmiarów, jeżeli chodzi o powierzchnię zabudowy, jest naprawdę super funkcjonalny. Jest tu wykorzystana dosłownie każda przestrzeń. Każdy metr kwadratowy w tym domu jest wykorzystany, co jest mega istotne w dzisiejszych zwariowanych, inflacyjnych czasach. Zapraszam Was do oglądania tego odcinka. Jeżeli będziecie mieli pytania, zadawajcie je w komentarzach. Będzie mi miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę i subskrypcję pod naszym filmem. A tradycyjnie, słuchajcie, zacznę od tego, że opowiem Wam o tym budynku, jak on wygląda z zewnątrz. Z zewnątrz ten budynek ma 5,55 metra szerokości, 9,01 długości i 6,5 metra wysokości. Jest to dom Family Smart o powierzchni zabudowy 50 m2. To, co wyróżnia ten dom od innych zbudowanych domów Family Smart, to jego kolorystyka. Tynk mamy wykonany w kolorze takiej szarości, a obróbki blacharskie z racji na założenia miejscowego planu tego terenu, na którym się znajdujemy, są w odcieniu takiej czerwieni. Z tej strony będziemy mieli wyjście na taras, a tutaj mamy tą dodatkową sypialnię, po prostu mamy jedną z dwóch na górze. Natomiast tutaj mamy okno z salonu z aneksem kuchennym, które jakby daje nam dodatkowe światło, które wpada po prostu do tego salonu z aneksem kuchennym. Tak prezentuje się ten dom z tej i z tej strony, jak możecie zobaczyć. Obróbki blacharskie również schodzą nam tutaj na krawędź tego budynku. Obejdziemy go sobie jeszcze dookoła. Pokażę z drugiej strony, jak wygląda ten budynek. Tak się on prezentuje tutaj z boku. Natomiast z tyłu budynku mamy dolną sypialnię, mamy tutaj łazienkę, mamy inwestora. Czy inwestor chce coś powiedzieć do kamery? Nie było to wcześniej uzgadniane. Panie Mateuszu, co Pan powie w ogóle na temat tego domu i dlaczego akurat wybrał Pan dom Family Smart o powierzchni zabudowy 50 metrów? Co Pana skłoniło do takiego wyboru? Do tej pory mieszkaliśmy w bloku w centrum miasta. Mieszkania miały około 50-50 m2 i mimo, że jesteśmy w dwójkę ze zwierzyńcem, okazało się, że było jednak troszkę za ciasno. Troszkę po 30 latach dużego miasta człowiek miał dość hałasów, to tylko troszkę wpływało na coraz większe zmęczenie, więc postanowiliśmy wynieść się na wieś, cisza, spokój. Okej. To jest jedna z takich częstych historii, które ja słyszę od naszych inwestorów. Nie jesteście jakby tutaj pierwsi i jedyni, natomiast Wasze życie zawodowe jest dalej związane z miastem. Jedynie w moim przypadku. Żona pracuje zdalnie, więc tutaj akurat może po prostu wyjść sobie z laptopem na taras i pracować zdalnie. Natomiast ja jako motorniczy tramwaju, no to niestety będą to dojazdy na godzinę 4 albo i wcześniej nawet. Okej. No to bardzo fajny zawód. Wcześniej nie wiedziałem o tym, że Pan się zajmuje tutaj, że jest Pan motorniczym tramwaju. To chyba nie jest łatwy kawałek chleba i właśnie ciągle związany z miastem i to z tym takim natężeniem tego miasta, no bo jednak główne arterie miasta, centrum miasta, ruch, korki, kierowcy, którzy nie uważają. Generalnie jest takie ciągłe natężenie stresów chyba w tym zawodzie i taka odskocznia, którą Pan tutaj ma, gdzie właśnie z okna widać sarny, gdzie przed Panem się już nikt nie wybuduje, gdzie widać po prostu pole i las, to jest zupełnie inny świat, aniżeli ten, który mi się przynajmniej kojarzy z Pana zawodem. Zdecydowanie. U nas maksymalnie 10 godzin pracy potrafi wpłynąć naprawdę. Większość uważa, że to jest po prostu jazda do przodu, wciskanie guziczków, ale tak jak Pan wspomniał, właśnie cała ta sytuacja żywa, miejska tkanka bardzo mocno daje w kość. No już po prawie 10 latach pracy, no potrzeba było czegoś nowego, jakiegoś dodatkowego hobby, można powiedzieć, bo praca w ogrodzie, świeże powietrze, no to na pewno wpłynie mocno na redukcję stresu. Okej. Pokaże nam Pan, jak to w środku wygląda?
Pewnie, zapraszamy. To chodźcie, zobaczymy. W planach miałem to, że ja będę Wam pokazywał dom, ale chyba nie ma nic lepszego, aniżeli inwestor Wam ten dom pokaże, jak to obecnie wygląda, a ja tylko będę tłem tutaj tej naszej krótkiej rozmowy i krótkiego spaceru. To co, mamy na początku wiatrołap, a jak wejdziemy już do środka, to co mamy dalej? Wiatrołap. Na wprost będziemy mieli gabinet połączony z czytelnią. Okej, czyli takie przeznaczenie bardziej właśnie pracowe? Tak, tu będzie małżonka miała swoje biuro. Dodatkowo jesteśmy kolekcjonerami książek oraz komiksów, więc tutaj będzie pierwsza część naszej kolekcji, głównie książkowa, a dodatkowo pokój będzie robił, jeżeli któryś z naszych rodziców przyjedzie, to zawsze będzie miało gdzie się przespać. Okej, ja właśnie ten pokój nazywam dodatkową dolną sypialnią, że on ma właśnie często u naszych klientów takie dwie funkcje. Najczęściej właśnie jest to funkcja taka gabinetowa, biurowa, home office i właśnie bardzo często jest tak jak u Państwa, czyli dodatkowa sypialnia, czyli jak goście zostają na noc, czy właśnie przyjeżdża rodzina, czy znajomi, no to właśnie jest taka dodatkowa dolna po prostu sypialnia. Tutaj łazienka, dolna łazienka, tak? Nie do końca łazienka, ponieważ zrezygnowaliśmy tutaj z prysznicu. Tu będzie poza toaletą, będzie to pralnia połączona z suszarnią. Okej, czyli takie pomieszczenie trochę techniczne, gospodarcze, tak będzie wykorzystywane głównie. Dokładnie. Okej. A tutaj, gdzie ja się teraz cofam, jest salon z aneksem kuchennym. Możecie zobaczyć, jak on wygląda. On ma 26 m² po podłogach. No i rozumiem, że tu już przeznaczenie salon z aneksem kuchennym. Tak. Sprzęt audio, wideo już czeka. Korzystamy na bieżącym mieszkaniu. Czeka na montaż. Kuchnia w kształcie litery U. Okay. Z lodówką przy oknie jest zaplanowana oraz tutaj takim półwyspem z hokerami. Nie będziemy mieli klasycznego stołu. Okej. Dodatkowo też kanapa rozkładana. I to nie jest ta kanapa. Nie. To jest robocza. Robocza przeznaczona później na taras. Przyjechała z nami już z poprzedniego mieszkania. Tutaj kanapa do pokoju. Wzięła nas firma z zaskoczenia i już na drugi dzień po zamówieniu już dotarła do nas. To tylko takie zaskoczenia w życiu budowlanym. Tak. Zdecydowanie, że wszystko tak od ręki można było załatwić, to było pięknie. No i co, idąc dalej, tutaj będą schody, które będą prowadziły na górę. Podejmujemy się wyzwania i wchodzimy na górę? Możemy, to zostawiam. Bo jak tutaj jest już odcinek z tego domu, pokazywałem ten dom na odcinku, gdzie on był budowany, był w takim stanie surowym, zamkniętym, przekształcał się w stan deweloperski i mówiłem o przeznaczeniu tamtego pokoju, że jest bardzo wyjątkowe. No i dzisiaj Pan potwierdzi nam przeznaczenie tego pokoju. Oczywiście. Dobra, to chodźcie, idziemy teraz na górę. I weszliśmy, jesteśmy na górze, udało nam się wejść, jesteśmy na piętrze Family Smarta o powierzchni zabudowy 50 metrów. Opowie nam Pan, co się tutaj znajduje? Może zaczniemy od łazienki, od tej sypialni, a o tej to opowiemy na końcu. Oczywiście najlepszy na sam koniec. Dobra. Tak zwana truskawka na torcie. Okej. Łazienka mimo niewielkich gabarytów. Zdecydowaliśmy się na wannę z opcją prysznicową. Tutaj w tym narożniku. Dodatkowo umywalka, toaleta. No i w tym miejscu będzie boiler, który będzie podgrzewał nam wodę na całe mieszkanie. Wyciąg, salon specjalnie już z wyciągniętym kablem, żeby można było elektryczny podpiąć. Nieco wpływa to na wyciąganie wilgoci. Sprawdzony patent. Na mieszkaniach, chwila, moment i jest spokój, wilgoć się nigdzie nie kumuluje. Tutaj co trzeba wspomnieć a propos tej łazienki, to, że ona w standardowym projekcie jest mniejsza. Natomiast tutaj została ta ściana przesunięta w kierunku tej sypialni, żeby właśnie to pomieszczenie spowodować, żeby było większe. Wtedy bez problemu nam tutaj ta wanna się zmieści, ponieważ ten pokój, ta dolna sypialnia, ona była w takim kształcie takiej elki. Natomiast inwestorzy chcieli mieć tą łazienkę takich rozmiarów większych, bo ona ma 4,4 metra. Ta sypialnia ma 10 metrów kwadratowych. I jakby w zupełności ona spełnia swoją funkcję i również dzięki tej zmianie łazienka dodatkowo spełnia funkcję, na której inwestorom zależało, bo chcieli mieć właśnie tam wannę. I to będzie Państwa sypialnia. Tak, dokładnie. Tu będzie nasza sypialnia. Mimo że pokój ma raptem 10 metrów, to i tak będziemy mieli łóżko większe, szersze niż w mieszkaniu w bloku, gdzie mieliśmy większe pokoje, a
mniej ustawny. Zdecydowaliśmy się na ten pokój na sypialnię ze względu na widok, jaki mamy za oknem. Zieleń. To jest trochę inny widok niż pan ma z tramwaju, co? O, zdecydowanie, zdecydowanie. No to jest tutaj, czasem ja zauważyłem po sobie na przykład, że jak wracam z pracy, jadę do nas na Grądy, to po prostu czasem siadam i patrzę się w przestrzeń. Jakby głowa po prostu odpoczywa. Zupełnie coś innego niż powrót do bloku, odpalenie telewizora czy czegoś, jeszcze kolejny szum jakiś informacyjny, a tak człowiek po prostu może przyjść z pracy, usiąść sobie na tarasie i po prostu w tych zwariowanych, szybkich czasach trochę zwolnić. Wie to każdy, kto w mieście mieszkał, kto w mieście pracował, pracuje, że jednak tam się życie toczy w zawrotnym tempie, a na wsi zawsze jest to spokojniej, troszeczkę przynajmniej. No to truskawka na torcie. Dokładnie. 15,5 metra ma ten pokój i jest to zaraz po salonie z aneksem kuchennym największy pokój w tym domu. Jakie będzie jego przeznaczenie? Przeznaczenie tego pokoju to jest Lego Room. Lego Room w sumie połączony z taką nieco męską jaskinią, ponieważ tutaj będę miał swoją część regałową. Okay. Wszystkie swoje komiksy będę tutaj przetrzymywał w tej części. Regały będziemy montować na zamówienie specjalnie w tym celu. Dalej będzie część taka biurowa, gdzie będę mógł projektować kolejne nowe budynki do swojego Lego miasta. Okay. Wraz tutaj będzie jeszcze półka z szufladkami na poszczególne elementy, tak żeby można było już w miarę na bieżąco coś konstruować, wypróbować coraz to nowe patenty, żeby jak najbardziej urozmaicić miasto. Ale to powie mi pan taką rzecz, no bo na jednym z popularnych kanałów telewizyjnych jest cały program na temat właśnie Lego i na temat tego układania, a wspomniał pan teraz, że będzie pan projektował kolejne budynki i kolejne jakieś elementy swojego miasta, które pan tworzy z Lego. Czyli to nie jest tak, że pan kupuje gotowe zestawy i z gotowych zestawów tylko odtwarza zgodnie z instrukcją, tylko również samemu kreatywnie to projektuje. I jak to się odbywa? Bo to szalenie ciekawe. Tak naprawdę to będzie pół na pół. Część budynków z tak zwanej serii Lego Icons, tak popularnie zwanymi modularami. Praktycznie wszystkie te, które zostały wypuszczone od 2017 są już w moim posiadaniu. Są bardzo szczegółowe i dają dużo kolorytu do Lego miasta. I tak naprawdę po dość długiej przerwie, bo to ponad 15 lat, kiedy od klocków miałem spokój. Tak, człowiek myślał, że jest za stary na takie rzeczy. Dopiero żona obudziła dziecko po raz kolejny na 30 urodziny, kupując mi mój pierwszy Lego pociąg. Dopiero przez te 2 lata przypominałem sobie, z czym to jeść. Poznawałem nowe techniki, ponieważ przez te 15 lat doszło dużo nowych elementów, kolorów, patentów, jak można w poszczególne części wykorzystywać. No i przy obecnych możliwościach, gdzie możemy klocki na poszczególnych stronach kupować na części, jedna z takich witryn posiada nawet swój własny program z całą bazą klocków i w ten sposób możemy sobie projektować własne budynki, pojazdy czy cokolwiek tylko wpadniemy. Wcale nie musimy więc mieć tych klocków fizycznie. Okej, to naprawdę super. Mój syn składa Lego, ja też składam Lego, ale na pewno nie jest to ten poziom, który pan tutaj nam opowiada. Jakby my raczej składamy już z tych gotowych zestawów, czyli odtwarzamy, ale mimo wszystko daje nam to mega dużo frajdy i też lubię patrzeć, jak Filip sam po prostu rozkminia niektóre rzeczy, jak co połączyć i to naprawdę jest jedna z takich zabawek, klocki Lego, które mi przynajmniej towarzyszą od dziecka, bo rodzice też mi kupowali takie klocki. W moich czasach to po prostu nie były zestawy, tylko bardziej 20 kilo klocków, różne kształty i człowiek sam kreował różnego rodzaju budynki. Teraz to troszeczkę bardziej przekształciło się, tak jak widzę po zestawach w sklepach, że właśnie w odtwarzanie różnych rzeczy, ale mimo wszystko nadal jest to bardzo kreatywne, rozwija takie myślenie przestrzenne, myślenie logiczne, dbałość o szczegóły
i umiejętność właśnie korzystania też z instrukcji obsługi. To też jest ważne. Także to składanie klocków, ono ma bardzo wiele takich, ja przynajmniej widzę, bardzo wiele takich płaszczyzn, które rozwijają młodego człowieka, ale i nie tylko młodego, bo o mężczyznach mówi się, że są dziećmi do końca życia, później się zmieniają tylko ceny zabawek. No coś w tym jest, aczkolwiek nie dotyczy to tylko mężczyzn. Moja żona też wpadła w ten nauk, z tym, że nieco inną serię, bo jest, można powiedzieć, fanatyczką Harry'ego Pottera, więc też będzie miała tutaj w tym mieście swoją część, gdzie będzie układała oczywiście zamek Hogwart oraz okolice. Więc to nie tylko jest zabawa, ale wspólne hobby i możliwość wspólnego spędzenia czasu. Super, to brzmi naprawdę bardzo fajnie. Powiedzcie jeszcze jedną rzecz, która się tutaj rzuca w ogóle w całym domu, w odróżnieniu od innych domów, które budowaliśmy, jeżeli chodzi o Family 50, to, że tutaj na sufitach wszędzie macie deskę i skąd taki pomysł na deskę, że na sufitach? Pomysł nam się spodobał po wizycie na pierwszych dniach otwartych właśnie w Grądach. I stwierdziliśmy, że nie dość, że jest wysokie pomieszczenie, to też i wykończenie klasyczne poprzez szpachlowanie, malowanie byłoby czasochłonne, a deska nadaje też uroku. Dużo lepiej to się wszystko prezentuje, tym bardziej, że chcemy w całość urządzić w takim nieco bardziej wiejskim klimacie. Panie Mateuszu, i tak... Nie umawialiśmy się w żaden sposób na to, znaczy na spotkanie się umawialiśmy, że przyjadę, że Pan mi udostępni możliwość nagrania tego budynku, za co bardzo dziękuję, ale nie umawialiśmy się w żaden sposób na wywiad, więc Pan też się nie przygotowywał do tego w żaden sposób. I zadam Panu takie pytanie z zaskoczenia. Dwa pytania z zaskoczenia, ale proszę o krótkie odpowiedzi. Po pierwsze, co Pana zaskoczyło, jeżeli chodzi o budowę takiego domu? Pozytywnie lub niepozytywnie. Pełna swoboda. Pozytywnie. Czas powstania przede wszystkim. Tematem jakoś szczególnie wcześniej się nie interesowałem, tylko widzę, na przykład w rodzinie powstawały domy murowane, widziałem, ile to trwało, jakie problemy z tego potrafią niekiedy wynikać. Dlatego zdecydowaliśmy się na dom szkieletowy. Niestety większość instytucji, zwłaszcza firm energetycznych, nie nadąża po prostu za nową modą i cały właśnie proces przyłączania. Ja pamiętam, że dłużej trwały formalności związane ze zgłoszeniem tego budynku, które i tak jest krótszą procedurą niż pozwolenie na budowę, aniżeli sama fizyczna budowa tego budynku. Więc to tylko pokazuje tempo budowy domów po prostu w technologii szkieletowej. I drugie pytanie. Mieszkał Pan w mieście, teraz przeprowadza się Pan do własnego domu na wsi, można powiedzieć. Czy taki dom o powierzchni zabudowy 50 m2, tak lub nie, może według Pana stanowić alternatywę dla mieszkania w bloku? Jak najbardziej. Jak najbardziej uważam nawet, że jest jeszcze lepiej niż w bloku ze względu na otoczenie, jakie mamy. Faktem to też wymaga trochę poświęcenia czasu na poszukiwanie odpowiedniej działki, tego naszego miejsca na ziemi. Poza tym, co jeszcze mogę powiedzieć? Nic na siłę, wystarczy tak, że jest to alternatywa dla mieszkania w bloku. Dużo lepsza alternatywa w porównywalnych kosztach, zwłaszcza w obecnych czasach. Super. Panie Mateuszu, bardzo dziękuję. Już wcześniej dziękowałem, ale podziękuję teraz tak przy widzach za naszą dotychczasową współpracę. Polecamy się na przyszłość. Wiemy, że będziemy budowali też dom dla Pana znajomego, tutaj niedaleko, już w sierpniu. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję, że Pan tutaj wypowiedział się dla naszych przyszłych klientów, wypowiedział się Pan dla widzów kanału, bo ten kanał oglądają nie tylko nasi klienci, ale po prostu ludzie, którzy interesują się budową domów, a nic tak nie daje lepszego zrozumienia tematu, jak wypowiedź kogoś, kto będzie korzystał z tego budynku, który już przeszedł przez te wszystkie procedury i który jest właścicielem. Także bardzo dziękujemy, życzymy super mieszkania. No i tyle. Jeszcze raz dziękuję za możliwość nagrania tego domu. Również dziękuję za wizytę.
Wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jak widzicie, czasem życiem rządzi po prostu przypadek i dobra wola naszego inwestora. Chciałem Wam w tym odcinku samodzielnie pokazać dom wybudowany do stanu deweloperskiego, ale zrobił to za mnie nasz fajny inwestor z bardzo fajną zajawką, o której mogliście usłyszeć. Pokazaliśmy Wam dom w stanie deweloperskim, czyli właśnie w takim stanie, w jakim my kończymy nasze prace. Ten dom za moimi plecami, który mogliście oglądać w tym odcinku, ma salon z aneksem kuchennym o powierzchni 26 m². Na dole dodatkowy gabinet 7,3 metra, łazienkę, w tym przypadku pralnię 3,6 metra i wiatrołap, który ma 2 m². A na piętrze mamy sypialnię, która ma 10 m², łazienkę 4,4 metra, w której właśnie będzie wanna oraz pokój, gdzie będą makiety Lego, gdzie będzie pracownia inwestora, który właśnie również w czasie wolnym zajmuje się projektowaniem, ale właśnie miast z Lego. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję, a jeżeli jesteście zainteresowani budową takiego kompaktowego domu, to rezerwujcie termin poprzez stronę internetową, wysyłajcie zapytania, dzwońcie, piszcie, odpowiadam na każde z nich. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Housmart. Jesteś u siebie.